Jesteśmy znowu w domu Gregera, letnim domu. Jest sobota, więc mamy wolne. Zresztą i tak mielibyśmy wolne, bo zobaczcie, co się dzieje. Jak strasznie mocno wieje wiatr. Na pewno byśmy dzisiaj nie mogli pracować na łopacie. A ja zbieram żurawinę takim oto narzędziem, żeby była na dżem, czy na jakieś takie inne przetwory. Ale to, o czym wam dzisiaj chciałem powiedzieć, to, że dzisiaj jest wyjątkowy dzień, bo będziemy jedli śmierdzącą rybę. Jest to po prostu kiszony śledź, czyli potrawa, która jest znana z niezwykle intensywnego zapachu, albo raczej odoru, trzeba byłoby powiedzieć. Podobno jest bardzo smaczna. Dzisiaj się o tym przekonamy, jak ona smakuje, ponieważ udało nam się ją kupić i Greger też tutaj organizuje taką jakby małą imprezkę, zaprasza znajomych, gdzie będziemy wspólnie jedli ten podobno przysmak. I teraz w ogóle pytanie, skąd się wzięła taka ryba i o co to chodzi? Korzenie całej tej potrawy sięgają XVI wieku, kiedy do konserwacji żywności służyła sól. A kiedy tej soli było za mało, ponieważ sól w tamtych czasach była dobrem luksusowym, no to po prostu nie dało się jej dać tyle tej soli tak dużo, żeby zabezpieczyć tego śledzia przed psuciem, no i on troszeczkę kisł. Okazało się, że w smaku jest całkiem dobry, no ale trzeba jednak przezwyciężyć ten zapach, ten odór. A ja sobie tutaj zbieram żurawinkę, która podobno też dobrze się komponuje z różnymi szwedzkimi potrawami. Jest jej tak dużo tutaj, że używamy takiej maszynki, takiego grzebienia, którym można wygrzebywać tą żurawinę albo blueberries, czyli jagody. Czy nam się uda dzisiaj przeżyć to spotkanie ze skiśniałym śledziem? Zobaczymy. Ej, zobaczcie, złapałem żabkę razem z żurawiną. No, hopsiaj żabko, hopsiaj siobem. I hop, super. Pokażę wam jeszcze, jak działa to urządzenie. Tutaj na grzebień, jak się nałoży, to je sobie zbieramy. O, proszę bardzo. Pyk, bardzo proste, szybkie, w krótkim czasie nazbierać dużo owoców. A wracając jeszcze na chwilę do naszej ryby śmierdzącej, no to można ją też kupić w Polsce. Są takie oferty sprzedaży dostępne na Allegro. Nie jest to jakoś tam bardzo dużo pieniędzy, ponieważ za puszkę trzeba zapłacić między 80 a 100-120 zł. Wiadomo, że tutaj w Szwecji no to jest połowa tej ceny, no ale nie można tego przewieźć na przykład samolotem. Zostaje tylko samochód, a co więcej, transport takiej ryby w puszce powinien odbywać się w lodówce, bo niska temperatura zatrzymuje kiszenie tej ryby, a kiedy ta puszka zostanie jakby pozostawiona w temperaturze pokojowej, no to może się jeszcze bardziej ukisić, do tego stopnia, że nawet potrafi wybuchnąć. Możecie sobie wyobrazić, co by się działo w samolocie, gdyby taka puszka z taką rybą wybuchła. Trzeba prawdopodobnie byłoby awaryjnie lądować. Dlatego wiele linii lotniczych po prostu zabroniło wnoszenia na pokład śmierdzącej ryby. Tak jak czesanie trochę tych. Tak, no. Nie? Czeszę się żurawinę. Ale w ogóle jak jej tutaj jest... Dużo. Nie wiem, czy będzie widać. Ale o, tu widać. Tyle nazbierałem. Nieźle, co? Będziemy otwierać zaraz rybę. Oh my god. Smelling fish. Surströmming? Sour herring. Tromek. Oh my god. You smell it already? Take it. The fly is like. Poczułaś już to? Tak, ona śmierdzi, jakby się zepsuła. Jak to pachnie, Patrycja? Jakby się zepsuła. Jak takie jajko stare. Like an old egg.
Okay, but this is better, much better. Yeah? This is good. I promise. Okay. It wasn't so bad. It's just a fish, But fermented. yeah, This have is- a this is- perfume like this. Almost. We should start Perfume. making wunderbaums with Oh yes, exactly. To have in the car. smell. Yes. A smell of the Fresh. not that fresh fish. Nie jest tak źle. Myślałem, że będzie znacznie gorzejsze. Będzie to dawać. Znaczy, no śmierdzi faktycznie jak zgniłe jajo, ale nie ma jakiejś takiej super tragedii. Alla... Ja, det finns filéer också. Yeah, jag tänkte ta in. Sometimes it's a lot of pressure inside. Well, it can explode. No, but you get it on. You avoid if you have some. And do you like it, Hilda? Yeah. You think I it's like good? Yeah. It's it tastes like salt Okay. on a sandwich. Just fishes. Maybe and, just the place where they they are made. fished, and maybe the This is seasoning. Där då. Yeah. Z tego co się zorientowaliśmy, to ta rybka tutaj jest już jakby wypatroszona i bez wnętrzności. Bez ości. Bez ości, bez wnętrzności, a tamte pozostałe są takie, że trzeba bardziej jeszcze popracować nad nimi. Właśnie wydłubać z nich ze środka rzeczy, czyli ości i ikrę. Räcker till er de där gråten. I can show you. I do like this. Put this one and then you... Gud vad trångt det sitter. Ja, men det finns ju plats där med pappa, Hilda. Soffan är med för två. Ja, men du är runt där. This. And then you turn it Okej. and then you have to take the bones off. Okej. It's nice if you do it without touching with your hands. Yeah, but you must... No, you don't. Men vi äter inte luft. Co o tym sądzisz, Patrycja? That's Ulrika rule. Daję tutaj zdechłą rybą, taką bardzo nieświeżą, która się zepsuła, takim kutrem trochę, nie, Patrycja? No, daję, no. Takim właśnie rybnym, nieświeżym tematem. Nałożyć ci Mateusz? Tak, poproszę ziemniaczkę. To wiem, że na pewno zjem. Oh, you're making a sandwich. Yeah, I'm making a sandwich just the way we are eating it. We have to have the vodka. With this, Hej! Hey, I know that. Jestem bardzo ciekawa tego No. smaku, naprawdę. To jest ciekawe, że różne rzeczy się tutaj nakłada, że to nie jest po prostu sama Tego taka się ryba. samego chyba nie da zjeść. Zazwyczaj tak jedzą ludzie ludzkim. Na YouTubie. A, no nie, no to głupi challenge jest. No. Okay. So I have potatoes and now it's time for fish. Okay. You don't need to have that much of the fish if you don't want to the first time. I don't know. Just a little bit. Okay. Zobaczcie jak ty to jesz. Ale chcesz, żebym ja pierwszy zjadł? Patricia want me to be first. To eat it. They said that it's tasty. So we will see. Okej. it will be softer if you have some cream also. Okej. The taste. Tutaj jest, jeszcze kamerę pokażę. To jest tutaj, to jest kawałek. Nie wiem czy widać, nie widać, nie wyostrzyło. Co? Słone. Tylko? Den här är ju god. Den är ju faktiskt jättebra. It's salty. Nothing else. Den är riktigt No, it's not so bad. Oh, is it? No. It's good? I don't know it's good. I can eat it. Yeah. So, It's okay. yeah.
It's just like it's Quite salty. salty. Yeah. Ja ciebie nagram. Czy już masz go? W ustach? Słone. Słone, no. Dobre. That's Okay. good. That's good. Okay. Jag ville ju ha hon med på tjejmilen. It didn't taste like a fish. It tastes better than it smells. Yes, exactly. sure. That's for sure. But that's quite easy. Nie wiem, czy to będzie moje ulubione danie, Har ni? ale da się to zjeść. To nie jest tak, że Tak, to jest to nie. się wymiotuje. W ogóle też mi się wydaje, że dużo tych wszystkich challenge'y opiera się na tym, że za długo były trzymane te puszki poza lodówką. Wtedy one jeszcze bardziej jakby się psują i wtedy wybuchają i rzeczywiście są takie, no strasznie pewnie muszą smakować. A ten jest taki cywilizowany. Nawet trochę czuć tego śledzia pod tą solą. No, bo ty sobie Take me on a ride. I got a good feeling about the colors lighting up your eyes. Take me home, take me to the sky. I got a good feeling. Tell me the only thing you are is mine. Take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors lighting up your eyes. Take me home. I wróciliśmy, weekend się skończył, jesteśmy z powrotem w naszej bazie. 2 słowa myślę jeszcze na koniec, żeby podsumować ten cały rytuał, całe to wydarzenie jedzenia tej ryby. Surströmming, już się nauczyliśmy, jak się to prawidłowo wymawia. Myślę, że teraz obieranie tej żurawinki, którą zebraliśmy wtedy, zobaczcie, tak wygląda, jest dobrym pretekstem do tego, żeby powiedzieć wam jeszcze parę słów. A więc wydaje mi się, że ogólnie Szwedzi, zwłaszcza ci północni Szwedzi, lubią być oryginalni, lubią być wyjątkowi. Ta ryba przez to właśnie, że jest taka edgy, wiecie, że budzi dużo emocji, że ma taki intensywny zapach i jest dużo filmów właśnie na YouTubie, to ich napawa trochę dumą, że oni są właśnie tacy, wiecie, tacy wytrwali, tacy twardzi, tacy odrobinę wikinga może mają nawet w sobie, można by powiedzieć. Żyją w bardzo trudnym klimacie, są w stanie przeżyć bardzo srogie zimy i są w stanie zjeść taką śmierdzącą rybę. Jak sami zresztą widzieliście przed chwilą na wideo, nie jest to jakieś bardzo trudne albo jakieś mega wymagające. Wystarczy po prostu, że je się to w małych kawałeczkach. Moim zdaniem to jest kluczowe. Nie można tego po prostu jeść w całości, tak jak ludzie to robią na filmach, że biorą, wyciągają całą rybę i w całości wkładają sobie ją do ust. Tego się nie da zrobić. Trzeba to traktować po prostu jako rodzaj przyprawy, jako taki dodatek smakowy do ryby. Później Gregor, kiedy rozmawialiśmy sobie na spokojnie, wytłumaczył mi to w ten sposób, że nie da się jej zjeść w całości, tak jak w całości, albo jakby w takiej separacji, w takim, wiecie, że je się tylko jedną rzecz naraz, nie da się zjeść też na przykład bardzo ostrej papryki. Chili, no nie da rady zjeść całej papryczki naraz, znaczy może jej da się, tylko po co, to nie ma sensu. Kiedy da się odrobinę tej przyprawy do smaku, doda się do jakiejś potrawy, wtedy zaczyna mieć to więcej sensu. I moim zdaniem, i jego zdaniem również, ten surströmming jest tylko takim dodatkiem, takim wzbogaceniem tej potrawy, którą oni jedzą. I tylko tyle. Na siłę jedzenie tego nie ma zupełnie sensu. Także to tyle od nas. Dzięki za obejrzenie wideo. Jeżeli macie ochotę, to oczywiście kliknijcie suba, dajcie lajka i zapraszamy na naszego Instagrama, gdzie możecie śledzić na bieżąco nasze przygody. Także wbijajcie, uderz w drogę, polecamy się, trzymajcie się. Cześć! To jeszcze na koniec tylko zobaczcie, jak żurawinka wyszła finalnie. Nawet bez dodania żelatyny jest wystarczająco gęsta i przepyszna, super słodka i żurawinowa.